Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Rumunii, o tym, dlaczego najpopularniejszy polityk w tym kraju nie może startować w wyborach prezydenckich. Dostał zakaz startu. Co za tym stoi? Jakie decyzje, jakie są powody, jakie mechanizmy rządzą rumuńską polityką? Jak bardzo Rumuni mają kłopot z demokracją i z obcymi zewnętrznymi wpływami. O tym za chwilę porozmawiam, ale najpierw serdeczne podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy wspieracie Układ Otwarty. Bardzo dziękuję. To dzięki Wam ten program jest całkowicie niezależny, co w tych czasach jest niezwykle ważne. Jeśli chcielibyście Państwo dołączyć do tego grona i stać się współtwórcami Układu Otwartego, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Wejdźcie na moją stronę, tam na Patronite. Link do tego znajdziecie pod nagraniem. Możecie wspierać i współtworzyć Układ Otwarty. Tyle zapowiedzi, już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego najpopularniejszy polityk w Rumunii, człowiek, który właściwie miał prawie pewne zwycięstwo w wyborach, a w każdym razie bardzo duże szanse na to zwycięstwo, dostał zakaz startowania? Cóż, to dość długa telenowela polityczna, która zaczęła się tak naprawdę w grudniu, właściwie od wyroku Sądu Konstytucyjnego Rumunii z 6 grudnia, kiedy to Sąd Konstytucyjny nie tylko unieważnił trwające właśnie wybory prezydenckie, właściwie już w trakcie drugiej tury, która odbywała się wówczas, co prawda nie w Rumunii, ale za granicą miała się odbyć 2 dni później, w Rumunii miała się odbyć 2 dni później, ze względu na podejrzenia oparte o dokumenty ujawnione przez ówczesnego prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa, dokumenty wywiadu, które wskazywały na manipulację algorytmami i sugerowały, że ta manipulacja mogła być koordynowana, inspirowana, czy wręcz prowadzona przez aktorów zewnętrznych, czytaj Rosję, być może przy współudziale Chin, bo chodziło tutaj o bardzo konkretne medium społecznościowe, czyli o TikToka. Tak to się wszystko zaczęło. Wiadomo było, że w związku z tym wybory będą musiały być powtórzone. W pewnym momencie padła już konkretna data, konkretnie 4 maja. 4 maja odbędzie się pierwsza tura, niemal na pewno odbędzie się też druga i ona zgra się z polskimi wyborami prezydenckimi, bo będzie miała miejsce 18 maja. I właściwie od samego początku, czyli od momentu podjęcia decyzji o unieważnieniu tych pierwotnych wyborów, zastanawiano się, co będzie z Kalinem Georgescu, czyli zwycięzcą pierwszej tury unieważnionych wyborów. On uzyskał 23% głosów, najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów. I to powiedzmy to jeszcze dodajmy, że to był człowiek całkowicie spoza mainstreamu, którego tak wysokiego wyniku nikt się nie spodziewał. Nawet nie tyle spoza mainstreamu, choć to oczywiście też, ale w ogóle jakby spoza świata politycznego. On nie był do tamtej pory de facto politykiem. Oczywiście niektóre ugrupowania, szczególnie w ostatnim czasie partia Związek Jedności Rumunów, taka nacjonalistyczna, konserwatywna, eurosceptyczna partia, proponowała go na przykład na stanowisko premiera, ale to był taki premier, jak wiadomo było, że to nie przejdzie i właściwie miało to raczej budować wizerunek tej partii, która raczej jest kojarzona z ruchami kibolskimi, niekoniecznie z intelektualistami, właśnie bardziej intelektualnej, bo sam Georgescu jest chociażby wykładowcą akademickim, więc miało to poprawić wizerunek tego ugrupowania. No niestety w międzyczasie pan Georgescu był łaskaw w jednym z programów telewizyjnych pochwalić
takie postaci jak marszałek Antonescu albo Zielia Kodreanu, czyli lider i założyciel właściwie ruchu Legionu Michała Archanioła, czyli faszystowskiego ruchu rumuńskiego z okresu międzywojennego, no a o marszałku Antonescu, sojuszniku Hitlera, mówić nie trzeba. Więc było wiadomo, że władze rumuńskie nieprzychylnym okiem będą patrzyły na ponowny udział w powtórzonych wyborach pana Georgescu, plus pojawiło się jakby sporo wątpliwości dotyczących jego osoby. Już nie chodziło nawet o to, czy wspierany był on przez Rosję, czy nie, ale przez kogo właściwie był on wspierany? Jakby skąd się wzięły pieniądze i skąd się wzięli ludzie, którzy pomogli mu zorganizować kampanię, która, w większości w social mediach, ale jednak była dość rozległa i umożliwiła mu wyskoczenie z 5%, jakie dawały mu sondaże na tydzień przed wyborami, do 23%, jakie uzyskał. No i tam się pojawiło bardzo wiele różnych podejrzeń. Zaczęto nawet zatrzymywać osoby związane z ruchami skrajnie prawicowymi, faszystowskimi w Rumunii de facto, na czele z panem Horatiu Potrą, który jest, oprócz tego, że właśnie ma pewne związki z tym środowiskiem faszystowskim, to jest też najemnikiem, który walczył w Afryce między innymi i który był jednym z ochroniarzy Kalina Georgescu. Więc tu się jakby zaczęło pojawiać bardzo wiele różnych wątków. Ale wbrew pozorom, jeśli chodzi o to, dlaczego ostatecznie zdjęto go z wyborów, to sprawa była dużo prostsza. Nie zdjęto go z wyborów, nie zakazano mu uczestnictwa w wyborach dlatego, że skazano go za prowadzenie organizacji faszystowskiej czy antysemickiej. Nie dlatego, że próbował przeprowadzić zamach stanu, czy że współpracował z Rosją. Nie. Stwierdzono, i to stało się w niedzielę, ustami Centralnego Biura Wyborczego, czyli takiego PKW rumuńskiego, które jakby rozpatrywało wnioski kandydatów, że człowiek ten nie jest w stanie, ze względu na swoje poprzednie działania, i zaraz o tym też powiem, szanować zasad demokratycznych i przestrzegać konstytucji. A to jest element przysięgi prezydenta Rumunii. Rzeczywiście ustawodawstwo Rumunii mówi to wprost. To jest dość ciekawe, tak? Człowiek, który ubiega się o stanowisko prezydenta Rumunii, czy bardziej będzie je piastował docelowo, bo zakładamy, że kandydat po to robi, żeby ostatecznie złożyć tą przysięgę, musi przestrzegać zasad demokratycznych i przestrzegać konstytucji. Innymi słowy, jeśli głosi zasady sprzeczne z konstytucją, na przykładowo, tak, mówiłby, że chcemy znieść demokrację, to już teoretycznie nie może być kandydatem. Coś, co nie występuje, mam wrażenie, w wielu systemach prawnych, no bo jednak demokracja może mieć różnego typu zabezpieczenia wbudowane w system, ale co do zasady umożliwia zmiany i dopasowanie systemu do oczekiwań wyborców, a tutaj wygląda to tak, jak wygląda. Więc Centralne Biuro Wyborcze stwierdziło, po tym jak przyjęło dokumenty od Georgescu, że co prawda ono jest powołane do formalnego rozpatrywania tych wniosków i powinno głównie sprawdzać podpisy, powinno sprawdzać, czy wszystkie kwestie finansowe, na przykład rozliczenia, czy sprawozdania majątkowe się zgadzają i na tej podstawie uznać kandydata za godnego lub nie kandydowania na stanowisko głowy państwa, ale Centralne Biuro to przeskoczyło i powiedziało nie. Mieliśmy już przecież orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z 6 grudnia, które unieważniło wybory, które powiedziało, że pan Georgescu manipulował algorytmami w mediach społecznościowych, co doprowadziło do zaburzenia zasady równości kandydatów w wyborach, bo tak rzeczywiście to zostało przedstawione przez stronę rumuńską, czy przez Sąd Konstytucyjny, co jednoznacznie pokazuje, że nie szanuje on zasad demokracji. Tak? No bo jeśli nie szanujemy podstawowego aktu demokratycznego, którym są przecież wybory, dokonujemy tam manipulacji, to znaczy, że tego nie szanujemy. Do tego wszystkiego jeszcze Georgescu miał bardzo poważny problem z rozliczeniem, o czym wspominałem. Generalnie twierdził, że od początku całej kampanii do jej końca nie wydał ani leja, co biorąc pod uwagę jednak dość dużą kampanię medialną jest oczywistą bzdurą, co jest jakby kolejnym przykładem naruszania tej zasady równości i uczciwości w procesie wyborczym. No i Centralne Biuro Wyborcze powiedziało po prostu, to nie jest kandydat, którego możemy zarejestrować, ponieważ Sąd Konstytucyjny już wcześniej orzekł, że takie osoby nie mogą startować i my nie będziemy obciążać Sądu Konstytucyjnego koniecznością analizowania tego po raz kolejny.
To wywołało dość spore zamieszanie, czyli nie w samej Rumunii, bo to też do tego przejdziemy. Demonstracje nie były jakieś szczególnie duże, wbrew temu, co niektóre media próbowały zasugerować, ale takie zamieszanie w sferze legislacyjnej. No bo jednak dość odważna ta interpretacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę kompetencje Centralnego Biura Wyborczego. A Sąd Konstytucyjny jednak mimo wszystko musiał się wypowiedzieć, dlatego że pan Georgescu, zgodnie z ustawodawstwem rumuńskim, miał prawo do odwołania się od decyzji CBW i zrobił to w ciągu 24 godzin, a we wtorek Sąd Konstytucyjny się zebrał, podebatował i przychylił do wniosku Centralnego Biura Wyborczego. Nie mamy jeszcze uzasadnienia, no ale rozumiem, że ono będzie szło mniej więcej w tych samych liniach, które wcześniej przytaczało CBW. No dobrze, a to są te formalne powody, o których mówiono, bo patrząc z zewnątrz, prawda, to wygląda na to, że owszem, no, są formalne powody, ale że w zasadzie cały polityczny mainstream, cały instytucjonalny mainstream zrobił wszystko, żeby ktoś spoza tego mainstreamu nie wszedł do wyborów, niezależnie od tego, jakie on ma poglądy, czy są kontrowersyjne, czy nie. No to z punktu widzenia funkcjonowania demokracji, ktoś ma 20 parę procent w danym kraju poparcia, no to wygląda dziwnie. Jakie są prawdziwe powody pańskim zdaniem tego całego zamieszania i jakie mechanizmy za tym stoją? Ja bym powiedział Bo jeszcze paradoksalnie... dla mnie, bo rumuńska polityka chyba nie słynie na świecie z super przejrzystych zasad, prawda, z braku jakiejkolwiek korupcji, wpływów służb i takiej super transparencji. Nie? Rumunia w ogóle z tego nie słynie i to, mówię niezłośliwie, zupełnie elementem rumuńskiej kultury politycznej jest tajność i niejawność. Mam wrażenie, że rumuński model umowy społecznej między elitą polityczną a społeczeństwem wygląda mniej więcej tak. Dajcie nam pracować, nie pytajcie o za wiele, my wam zapewnimy funkcjonujące państwo i bezpieczeństwo, ale sami rozumiecie, nie możemy wam wiele powiedzieć, bo są takie rzeczy, których ujawniać się nie powinno. To jest trochę dziedzictwo jeszcze czasów komunistycznych w Rumunii oczywiście. To mnie do tej pory bawi, bo Rumuni naprawdę bardzo często odpowiadają na pytanie o to, dlaczego coś się stało, mówiąc, no tam są na pewno dowody, ale wiesz, no nie można ich ujawnić. Ale dlaczego nie można ujawnić? No nie można. No. Tak samo wygląda zresztą kwestia chociażby pomocy wojskowej dla Ukrainy rumuńskiej, która jest, bardzo trudno ocenić jej skalę, bo Rumuni o tym nie mówią, no jakaś jest, ale po prostu się o niej nie mówi. Mimo że racjonalnych powodów na poziomie czysto bezpieczeństwa już nie ma, jest pewien rodzaj odruchu rumuńskiego. No tam jeszcze jest kwestia tego, że duża część społeczeństwa rumuńskiego nie popiera tej pomocy wojskowej, ale to jest osobny temat, zostawmy to. Ja bym powiedział, że elity rumuńskie paradoksalnie zrobiły wszystko, czy też establishment rumuński, żeby Georgescu zablokować, ale jednocześnie mnóstwa rzeczy nie zrobiły. Problem w ogóle z całą tą historią nie polega na tym, że pan Georgescu jest postacią krystaliczną, która jest nieuczciwie odsuwana od wyborów, bo on nie jest. To znaczy jest osobą szalenie podejrzaną o bardzo dziwnych powiązaniach, właśnie przede wszystkim z tymi środowiskami radykalnymi, okołofaszystowskimi, z bardzo niejasnym finansowaniem, z kompletnie odjechanymi poglądami, to znaczy właściwie od sasa do lasa. On do tej pory już właściwie wygłosił wszystkie możliwe poglądy, deklarując różnego typu... Ale to nie jest coś wykluczającego w systemie wyborczym, tak? No, znani nam są politycy, nie będę wymieniać nazwisk, nawet w naszym kraju, którzy są w stanie wygłosić każdego rodzaju poglądy, no i nikt ich z tego powodu nie wyklucza, tak? Donald Trump w Stanach Zjednoczonych też wygłaszał poglądy kontrowersyjne, było bardzo wiele wokół niego niejasności, no ale startował w normalnej konkurencji wyborczej i ją wygrał i tego nikt nie podważa. Tak, ja piję do czegoś innego. Ja piję do tego, że naprawdę było sporo powodów, żeby Kalinowi Georgescu zakazać zupełnie legalnie, bez większych wątpliwości startu w wyborach jeszcze przed samymi wyborami, odwołanymi wyborami listopadowo-grudniowymi. Właśnie chociażby ze względów formalnych. Ale nie doceniono go, to znaczy uznano, że kandydat, który notuje 3-5%, no to nie będziemy się nim zajmować, tak? Po co to robić? Więc przeszedł, uzyskał dzięki tej kampanii medialnej finansowanej przez kogoś wynik, jaki uzyskał i to doprowadziło do paniki, znaczy ewidentnej paniki w rumuńskim establishmencie, który naprawdę przyzwyczajony był do tego, że rywalizacja polityczna polegała przede wszystkim na rywalizacji między znanymi, niekoniecznie lubianymi, ale znanymi aktorami pochodzącymi jakby z tego samego kotła
po których wiadomo mniej więcej czego się spodziewać. A tu nagle pojawił się człowiek zupełnie z zewnątrz, jeszcze człowiek uosabiający niechęć elektoratu rumuńskiego do mainstreamu, człowiek deklarujący rzeczy, które z punktu widzenia tego mainstreamu były groźne zarówno dla Rumunii, jak i dla nich tak naprawdę. No i tu nie ma wątpliwości, a jeszcze pojawił się ten wątek rosyjski, w który mam wrażenie, że jednak wielu przedstawicieli elity rumuńskiej, bez względu na to, czy on jest prawdziwy, czy nie, uwierzyło. I to doprowadziło do sytuacji, w której powstał wręcz front, taki trochę ponadpartyjny i ponadzideologiczny, którego celem było niedopuszczenie Georgescu do wyborów. Zresztą tak się czasem mówi nawet o decyzji Sądu Konstytucyjnego 6 grudnia. Niektórzy moi rumuńscy znajomi, nawet z administracji rumuńskiej, mówią, no tak, to było bardzo wątpliwe, no ale wiesz, no trzeba było zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa. To jakby demokracja musi mieć w pewnym momencie taki mechanizm, żeby nie dopuścić takiego człowieka do władzy. Więc no ewidentnie chodziło o to, żeby uniemożliwić przejęcie pewnego kawałka tortu władzy, no bo prezydentura w Rumunii nie jest jakimś bardzo istotnym elementem administracji, żeby to nie zagroziło systemowi. I tyle. I jednocześnie dla niektórych powodem były głównie obawy przed rosyjskimi wpływami, a dla innych myślę, że jak najbardziej obawy przed tym, że to zacznie wpływać negatywnie na ich dobrostan polityczny, nazwijmy to w ten sposób. No właśnie, proszę trochę opowiedzieć o tym, jak funkcjonuje rumuńska scena polityczna, być może nie tak bardzo różna od węgierskiej, pod pewnymi względami, ale jak ona funkcjonuje? No bo wspomniał pan trochę, tak, że to jest trochę takie wiele rzeczy zawionych tajemnicą, ludzie pewne rzeczy akceptują, że to nie jest do końca, te mechanizmy nie są do końca transparentne. Jak ona funkcjonowała przez te 30 lat, jak się zbudowała? Oczywiście nie róbmy całego wykładu na temat 30 lat, ale jakby tak w paru zdaniach, gdy pan mógł powiedzieć o specyfice rumuńskiej polityki. No to jest dość łatwe. Mamy w gruncie rzeczy dwa główne ugrupowania czy obozy polityczne. Na czele z partią, w tym momencie partią socjaldemokratyczną, bo taką ma nazwę, ona zmieniała nazwę w międzyczasie. To jest po prostu partia postkomunistyczna. To jest dosłownie nowa iteracja, nowe wcielenie partii komunistycznej rumuńskiej, która powstała po rewolucji, tak zwanej rewolucji 1989 roku i odziedziczyła po pierwsze sporą część kadr, całe kadry jeszcze w latach 90., a po drugie, i to jest bardzo ważne dla tej partii, odziedziczyła struktury rumuńskiej partii komunistycznej, struktury terenowe, które są bardzo rozbudowane i które do tej pory jej służą. Dość szybko na bazie tej partii zaczęły wytwarzać się takie, nazwijmy to w ten sposób, lokalne ośrodki władzy, quasi-oligarchiczne, chociaż to słowo jest troszeczkę na wyrost. W Rumunii nazywa się te ludzi, którzy odpowiadają za interesy partii socjaldemokratycznej w terenie baronami. Baronami PSD albo czerwonymi baronami to są biznesmeni, często uwłaszczeni na majątku państwowym, ale niekoniecznie. Też tacy, którzy na przykład robili interesy dzięki współpracy z władzą, którzy finansują jakieś organizacje partyjne lokalne, pomagają w organizacji kampanii chociażby, tak, finansują jakieś działania społeczne. No, to pozwala budować tej partii swoją popularność. I dzięki temu ta partia do dziś, mimo że system komunistyczny w Rumunii upadł w 1989 roku, jest największym ugrupowaniem w tym kraju. A zawsze tam 30-40% zgarnia. Drugim ugrupowaniem jest centroprawicowa Partia Narodowo-Liberalna. I to jest ugrupowanie, które jest jakby tradycyjnym przeciwnikiem politycznym dla socjaldemokratów. To jest partia, która przyjęła nazwę jeszcze przedwojennej partii rumuńskiej, właśnie takiej chadeckiej, centroprawicowej. I te partie co do zasady ze sobą rywalizują i zmieniają się miejscami przy sterach rządów, czasem zakładając koalicję i miało to miejsce jeszcze ponad dekadę temu po raz pierwszy i w ostatnim czasie po raz drugi. W tej chwili, w ogóle od roku 2021 rządzi właśnie koalicja Partii Socjaldemokratycznej z jednej strony i Partii Narodowo-Liberalnej z drugiej strony, co zresztą jest w dużej mierze przyczyną tego kryzysu zaufania czy kryzysu
w stosunku w ogóle do klasy politycznej, które oglądamy w Rumunii teraz. No bo Rumuni mają po prostu poczucie, że nie tylko im się ta scena zabetonowała i to są dwie partie na zmianę, ale że w pewnym momencie te dwie partie, jak się na przykład boją przedterminowych wyborów albo boją się właśnie jakiegoś trzeciego aktora z zewnątrz, to one się jednoczą, budują wspólny front i uniemożliwiają mu dojście do władzy, co umówmy się, z punktu widzenia wyborców, szczególnie tych centroprawicowych, no jest odebraniem im wyboru, bo to jest w zasadzie rodzaj zdrady, tak? Wspieramy partię, musimy wiedzieć, że partia socjaldemokratyczna jest postrzegana jako bardzo skorumpowana. Bardzo. Znaczy jakby to jest, wszystkie partie są w Rumunii tak postrzegane, ale partia socjaldemokratyczna rządzi tak długo i ma na swoim koncie tak gigantyczne skandale korupcyjne, że jest symbolem korupcji, jest takie rumuńskie powiedzenie często, czy slogan często wznoszony na różnego typu demonstracjach, PSD ciuma roșie, czyli dosłownie PSD czerwona zaraza i to głosi się czy wygłasza przy różnych okazjach. Więc Partia Narodowo-Liberalna oraz reprezentujący ją przez wiele lat prezydent Klaus Werner-Iohannis, no to było takie światełko nadziei dla tych, którzy byli przeciwni socjaldemokratom. No kiedy te partie się połączyły w ramach koalicji, to nagle okazało się, że właściwie jedyną alternatywą dla tych, którzy chcą zmian, są partie radykalne. No bo jedyną partią, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, nieradykalną, która w rumuńskim parlamencie ma jakieś znaczenie, to jest założona w okolicy roku 2016-17, z tego co pamiętam, partia Związek Ocalenia Rumunii, USR. To jest taka partia liberalna, centroprawicowa również, ale to jest partia miejska, intelektualna. I ona nie jest w stanie przebić pewnego szklanego sufitu, ona nie jest za bardzo w stanie wyjść poza Bukareszt, wyjść poza Kluż, wyjść poza wielkie rumuńskie miasta, co sprawia, że właśnie nigdy nie zdobywa ona więcej niż 15%, może 20% poparcia i też jest trochę postrzegana jako jakoś tam grająca w ramach tego systemu, czy podgrywająca w ramach tego systemu. No i dzięki temu radykałowie stają się siłą wiarygodną jako ci, którzy obiecują zmiany i siłą swojską, taką, która przyjedzie na wieś, można z nią porozmawiać, można odnieść się do ich argumentów i zrozumieć, co oni w ogóle mówią. Z tego, co pan opowiada, wyłania się taki obraz. Mamy scenę złożoną z dwóch głównych graczy, z których jeden tu prawie niedosłownie, ale oddaje sens do tego, co pan mówił. Proszę skorygować, jeśli źle oddaję. Jest bardzo skorumpowany, a drugi trochę, którzy jakby... Trochę mniej, ale nie... Tak, trochę mniej. Funkcjonują jakby w zwartym układzie, w którym się czasami wymieniają miejscami, ale jak ktoś chce wejść, to wtedy się jednoczą. No i pojawia się ktoś inny, kto jest bardzo kontrowersyjny, no ale czy jest mniej kontrowersyjny patrząc z zewnątrz niż ci, którzy byli do tej pory, który po prostu chce im utrudnić to działanie, no więc go blokują, używając wszelkich możliwych narzędzi, no bo z tego, co pan mówi, no to nie wynika, że te partie do tej pory rządzące, czy dominujące scenę polityczną w Rumunii jakoś szczególnie przestrzegają o zasad demokracji, no bo przestrzegają w sensie, że uczestniczą w wyborach, tak, i wykonują rozmaite działania, no ale te wszystkie zakulisowe działania, o których pan mówi, ta korupcja, no to jest coś, co z demokracją nie ma wiele wspólnego. Więc z tego rodzi się taki obraz, no, że dobra, był taki kraj działający w taki sposób półpatologiczny, teraz przychodzi inny czynnik potencjalnie patologiczny, no i ten system staje się jeszcze bardziej patologiczny, no bo duża część społeczeństwa jest wykluczona. Tak? Znaczy rozumiem, że wściekłość wśród części wyborców rumuńskich może być bardzo duża, a pewnie takie niezadowolenie no z tego, że w ogóle ten system nie funkcjonuje dobrze, musi być, czy jest rzeczywiście bardzo duże, jakie mogą być konsekwencje tego. Znaczy, proszę powiedzieć, czy ja dobrze opisuję, patrząc z zewnątrz oczywiście na to, czy to daje jakoś czy ja dobrze zrozumiałem to, co pan mówi i jakie mogą być wobec tego konsekwencje wewnątrz Rumunii tego, co się dzieje. Mhm. Tak, dobrze. To znaczy, ja nie wiem, czy użyłbym słowa wściekłość. Znaczy, to na pewno jest rodzaj wściekłości, ale trzeba pamiętać, że Rumuni są do tego na swój sposób przyzwyczajeni.
To znaczy Rumuni, nie powiedziałbym, że Rumuni są jakoś zdziwieni tym, co się w tym momencie w ich kraju dzieje i że są zdziwieni tym, co się dzieje z Georgescu. Oni wręcz tego trochę oczekiwali, znając swoją klasę polityczną. Więc nie doszło tutaj do tego. Wie pan, zwykle jest tak, że na przykład rewolucje wybuchają, czy jakieś takie poważne zrywy, kiedy dochodzi do już pewnego przełamania jakiegoś schematu działania i dzieje się jeszcze więcej niż zwykle, albo ludzie są zaskoczeni pewnymi działaniami władz. A tutaj nie są. To znaczy, ja rozmawiając z moimi rumuńskimi przyjaciółmi, miałem wrażenie, że dokładnie tego oczekiwano. Oni nie spodziewają się, że ich klasa polityczna będzie działała inaczej. Oni mają o niej już bardzo złe zdanie. Powiedzmy tylko, że Parlament Europejski ma wyższy poziom zaufania w Rumunii niż Parlament Krajowy, co jest dość rzadkie w państwach unijnych. Więc i to w jakiś sposób też tłumaczy, dlaczego mimo, że ta telenowela polityczna z Georgescu toczy się od grudnia, czy właściwie od listopada, to nie mieliśmy do czynienia z żadnymi naprawdę dużymi protestami. Największe, które się odbyły się już dobrych kilka tygodni temu i to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To na Rumunii nie jest jakimś wielkim protestem. To oczywiście on robi wrażenie, ale to nie jest skala rewolucyjna, czy skala, która mogłaby doprowadzić do obalenia rządu, a to się w Rumunii zdarzało i to jak najbardziej we współczesnych czasach. Ludzie są zmęczeni, są jakby stale rozczarowani, a do tego wszystkiego, i mam wrażenie, że to jest ważne, bo musimy też to gdzieś w pewnym momencie zaznaczyć, ja nie mam wrażenia, że te 30, 40, 50%, które Georgescu notuje w sondażach, to są procenty dla Georgescu per se. Georgescu jest pewną twarzą, uosobieniem alternatywy, zmiany, czegoś nowego. Bardzo wielu ludzi wie, że on jest specyficzny, że gada czasem kompletnie odjechane rzeczy, te jego teorie spiskowe, bardzo dziwne poglądy, grawitujące czasem w stronę New Age'u, jeśli chodzi o kwestie religijne. Oni o tym wiedzą. To nie jest tak, że jego wyborcy, te 40% Rumunów, to są prorosyjscy, skrajni prawicowi radykałowie. Nie, po prostu to są ludzie, którzy stwierdzili, dobrze, mamy tu kogoś, kto reprezentuje zmianę. Jak wygra, oczywiście pozwalam się, że w ogóle wygra, no ale jak wygra, to zostanie prezydentem. Prezydent tam kraju nie wyprowadzi z Unii Europejskiej ani z NATO, ale przynajmniej zrobi zamieszanie i jakoś tam potrzęsie tą stroną polityczną. Ale to też sprawia, że kiedy go odsunięto, nie było takiego napięcia społecznego. Jakby ogólnie ludzie są znowu niezadowoleni, że im odebrano wybór, ale nikt nie pójdzie, masowo ludzie nie pójdą bronić akurat Georgescu. Tak to w tej chwili wygląda. No dość skomplikowany jest ten system. Zresztą nie chcę się oczywiście odwoływać do historii lat 80. czy początku 90., ale w Rumunii protesty takie masowe naprawdę wybuchają dość rzadko. Ale jak wybuchają, to bywają, ich konsekwencje bywają bardzo poważne. To prawda, choć pamiętajmy, że ta rewolucja 89 roku w dużej mierze jednak mimo wszystko na to wskazuje, była bardziej zarządzana od góry niż od dołu. To znaczy to w ten sposób wyglądało. Znaczy, Rumuni są generalnie społeczeństwem anarchistów, mam wrażenie, tak bym to ujął. Oni nie ufają państwu per se. Oni są patriotami oczywiście, natomiast uważają, że aparat państwowy to jest rzecz nie najlepsza i nigdy nie była. Więc tak to jest charakterystyczne dla wielu krajów, które wychodziły przez lata z komunizmu, które mają ten wpływ sowiecki, miały przez lata ten wpływ sowiecki. To jest też południowy vibe Rumunii, mam wrażenie. To jakbyśmy myśleli o Włochach, Bałkanach. Tak, pewnie się jeszcze to jedno z drugim nałożyło. Nam szczęśliwie udało się jakoś lepiej przez to przejść. No dobrze, czyli mamy ten obraz polityki rumuńskiej niezbyt budujący, ale ważne jest to, co to znaczy dla nas, dla Polski, dla którego Rumunia nie jest krajem zupełnie nieistotnym, tak? Zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa. No, wielokrotnie mówi się o Rumunii jako poważnym partnerze w NATO, jako poważnym partnerze w Europie, który postrzega w podobny sposób zagrożenia, a wiemy, że Europa zjednoczona jest, jak politycy o tym mówią w Brukseli, a w praktyce nie zawsze tak to wygląda. Na ile ten prozachodni, antyrosyjskie nastawienie, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa, jest tam stabilne, na ile to się może zmienić? Czy tu są jakieś ryzyka? Ja bym powiedział, że nie ma szczególnych ryzyk, jeśli chodzi o poglądy samych Rumunów. Jeśli spojrzymy sobie na sondaże, jeśli porozmawiamy z Rumunami, to okaże się, że bez względu właśnie na to, na kogo chcą głosować, czy Georgescu, czy nie, to dość masowo popierają i członkostwo w Unii Europejskiej,
a szczególnie w NATO i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Rumuni nie uważają Rosji za potencjalnego sojusznika. Naprawdę tam są może jakieś 10, może 15% Rumunów. To oczywiście jest więcej niż w Polsce, ale dalej niewiele. Rozważa w ogóle współpracę z Rosją. Większość jednak uważają za przeciwnika, co wynika i z kwestii historycznych, i z kwestii kulturalnych. Tutaj nie musimy się tego obawiać. Problem jest wbrew pozorom inny i problem nie płynie w tym momencie, mam wrażenie, z wewnątrz Rumunii, tylko z zewnątrz i chodzi o relacje transatlantyckie. To znaczy chodzi o to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, chodzi o to, jaką politykę prowadzi i będzie prowadził Donald Trump. I to wynika trochę z tego, to znaczy ten problem wynika z tego, że Rumunia od dekad prowadzi konsekwentnie politykę stawiania na właściwie dwa filary, jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej. Pierwszym filarem jest ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy mówię ścisły sojusz, no niektórzy mogą pomyśleć o Polsce, ale Rumunia traktuje to nie jeszcze bardziej poważnie, bo Polska traktuje to poważnie, tylko Rumuni uważają, że to jest sojusz absolutny, w którym Rumunia zrobi naprawdę wszystko, żeby zapewnić sobie amerykańską przychylność i amerykańską obecność na swojej ziemi. Jednocześnie oczywiście drugim filarem jest integracja z Unią Europejską, która jest znowu postrzegana jako takie narzędzie cywilizacyjne, dostęp do rynku, dostęp do funduszy strukturalnych. Dlatego największym koszmarem dla Rumunii i dla jej polityki zagranicznej jest, kiedy, mówiąc kolokwialnie, rodzice się kłócą. To znaczy, kiedy dochodzi do rozerwania więzów transatlantyckich, no bo oni wtedy muszą wybrać. Muszą postawić się po którejś ze stron i bardzo nie chcą wybierać. I zresztą widzimy to teraz, kiedy mamy do czynienia z narastającym konfliktem na obydwu brzegach Atlantyku, to Rumunia w zasadzie robi to, co Rumunia robi wtedy zawsze, czyli wzywa do dialogu, wzywa do intensyfikacji współpracy, bo nie chce być zmuszona do wybierania. I tak naprawdę, na ile mi wiadomo, w tej chwili trwają dyskusje, takie dość nieintensywne, ale jednak pełne na pewno pewnego przerażenia na temat tego, co w razie czego zrobić. Czy bardziej, jeśli już będzie trzeba, stanąć po stronie Stanów Zjednoczonych przeciwko Unii Europejskiej, czy przynajmniej jakiejś grupie państw w Unii Europejskiej, które jednak myślą o tym, żeby budować niezależność unijną, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany się zachowują, jak się zachowują, no czy jednak przykleić się jeszcze bardziej do Waszyngtonu. No ale jeśli przykleić się jeszcze bardziej do Waszyngtonu, to do jakiego Waszyngtonu? Bo Rumuni przecież ze względu na to, co mówi albo czego nie mówi Trump, nie wiedzą, czy Amerykanie zostaną w tej części Europy, nie zostaną, w jakiej formie, jak będzie wyglądało porozumienie rosyjsko-ukraińskie pod pewnym patronatem amerykańskim. To musimy pamiętać, że dla Rumunii to jest o tyle ważne, że nie chodzi tylko o to, jak będzie wyglądała Ukraina, ale dla Rumunów przyszłość Ukrainy i to, jak będzie wyglądał ten deal, określi też funkcjonowanie Mołdawii, Republiki Mołdawii, która dla Rumunów jest bardzo ważna. Rumuni uznają ją po prostu za drugie państwo rumuńskie. Tak, pamiętajmy, że Rumuni nie uznają Mołdawian za osobny naród. Więc to jest, mam wrażenie, największe zagrożenie. Jeśli relacje transatlantyckie będą się dalej psuły, to Rumunia będzie musiała wybierać i trudno powiedzieć w tym momencie, co wybierze. Czy nastawienie do Ukrainy od początku w Rumunii było podobne jak w Polsce i podobnie ewoluowało? Jak to wygląda dzisiaj? Nie. Mam wrażenie, że było odwrotnie, ale to wynikało, że tak to ujmę, może trochę wulgarnie, z niskiego pułapu startowego. Znaczy, Rumunia historycznie nigdy nie była nastawiona jakoś szczególnie pozytywnie wobec państwa ukraińskiego. To wynikało z szeregu czynników, począwszy od tego, że pewna część społeczeństwa rumuńskiego, no taka bardziej radykalnie prawicowa, wyrażała pewne resentymenty wobec Ukrainy w związku z terytorium, które przypadło Związkowi Radzieckiemu, a dziś Ukrainie, a było wcześniej rumuńskie. Zarzucano też Ukrainie złe traktowanie ludności rumuńskojęzycznej na swoim terenie. To jest w ogóle osobny, bardzo ciekawy temat, bo chodziło przede wszystkim o to, że Ukraina większości Rumunów na Ukrainie nie uznaje za Rumunów, tylko za Mołdawian, co się bardzo nie podoba Rumunii. I jeszcze szereg innych kwestii. Generalnie Ukraina była postrzegana jako potencjalny wróg, a Ukraińcy jako naród odległy, obcy też kulturowo, wręcz tak naprawdę będący drugim wcieleniem Rosji. Czasem Rumuni mówili wprost, że no, dla Rosji Ukraina to jest tak jak dla nas Mołdawia, ci Ukraińcy to udają, tą swoją odrębność narodową, tak jak Mołdawianie udają swoją, a tak naprawdę to przecież wszystko Rosjanie piszą tym samym alfabetem, mówią praktycznie tym samym językiem, ewentualnie w dialekcie. To się oczywiście zmieniło
zarówno po roku 2014, wtedy się zaczęło zmieniać, po 2022 przyspieszył ten proces zmiany, no bo Rumuni nagle zobaczyli, że ci drudzy Rosjanie walczą z tymi pierwszymi Rosjanami, więc chyba jednak nie jest to do końca ten sam naród i to samo społeczeństwo. Potem mieliśmy do czynienia z falą uchodźców, a właściwie uchodźczyń, przede wszystkim z Ukrainy wraz z dziećmi, bo to najczęściej były kobiety. To i to wzbudziło w Rumunach zrozumiałe współczucie, oni nagle w ogóle jakby zobaczyli masowo Ukraińców, tak jak ci Ukraińcy wyglądają, no i zobaczyli, że to są normalni ludzie, to bardzo normalni, właściwie nie różniący się ani wyglądem, ani nawet tradycjami czy zwyczajami jakoś szczególnie mocno od Rumunów. To zaczęło poprawiać wizerunek Ukraińców i Ukrainy w Rumunii. Wreszcie Rumunia przez ten okres ostatnich 3 lat, no może 2,5, starała się grać rolę, i to jest odniesienie, segue do tego, co mówiłem o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie dobrego partnera Stanów Zjednoczonych, dobrego sojusznika, który robił wszystko, żeby pomagać Ukrainie, no bo taka była linia Waszyngtonu, prawda, za czasów Bidena. Więc powiedziałbym, że ten stosunek Rumunii ewoluował w stronę pozytywną. Nawet społeczeństwo rumuńskie zaczęło troszeczkę zmieniać swoją perspektywę. Dalej to nie jest jakaś gigantyczna sympatia, ale jest na pewno więcej zrozumienia i powiedziałbym, że Rumuni na pewno bardziej znają Ukraińców teraz, niż znali ich przed 2022 rokiem. Ale czy to też wynika z podobnego postrzegania Rosji, takiego jak u nas? Znaczy Rosji jako ciemiężyciela i poważnego zagrożenia? Trochę tak, aczkolwiek tutaj trzeba dodać, że tak jak mówiłem, przed 2014, a nawet przed 2022 Rumuni nie do końca byli przekonani, że ci Ukraińcy to są tacy antyrosyjscy. Znaczy, oni wychodzili z założenia... Okay, ale chodzi mi o nastawienie Rumunów Teraz. do Rosji, tak? I też jako do państwa, który chce przejąć Mołdawię. Okej, to tak, tylko że Rumuni są społeczeństwem, i to zarówno społeczeństwem, jak i politycy rumuńscy bardzo nieromantycznym politycznie. Rumuni uważają, że w polityce liczy się realizm i liczą się pewne konkretne działania. Są bardzo cyniczni politycznie, zresztą jak przejrzymy sobie historię Rumunii, zmiany frontu, zmiany sojuszy, to jest zrozumiałe i w związku z tym pewna część społeczeństwa rumuńskiego jednak jakkolwiek współczuje Ukraińcom, uważa też, że pewnie można byłoby się jakoś dogadać, może udałoby się jakoś zminimalizować straty, że konflikt można byłoby, że nie ma sensu kontynuować konfliktu w nieskończoność tylko ze względu na idee i straty terytorialne, prawda? To jest troszeczkę inne podejście niż w Polsce. Jeśli miałbym powiedzieć jednym zdaniem na to, czy podejście Rumunów do Ukrainy jest podobne jak w Polsce, powiedziałbym, że nie. Jest dość wyraźnie inne, choć oczywiście są oni nastawieni, no, mówiąc generalnie przyjaźnie i ze zrozumieniem, na pewno stoją po stronie Ukrainy, nie po stronie Rosji. To jeszcze powiedzmy o wpływach rosyjskich, jak duże one są, no bo to, że są, to było widać chociażby podczas kampanii Georgescu, ale chyba nie są aż tak duże jak na przykład w nieodległej Bułgarii. Tak, nie, to jest kompletnie inny rodzaj wpływów. To znaczy w Bułgarii mamy do czynienia mimo wszystko z wspólną przeszłością historyczną, mamy generalnie pozytywny wizerunek historyczny Rosji, mamy bliskość językową, alfabetu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Rumuni uważają Rosję za kompletnie obce ciało. To znaczy dla Rumunów to jest kraj, który jest wręcz nieznany. A przez to też trochę straszny, no bo jednak zachowuje się jak się zachowuje na arenie międzynarodowej. Dlatego też jakby taka czysto prorosyjska narracja w Rumunii w ogóle nie działa. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, będziemy współpracować z Rosją, bo to jest przecież, nie wiem, wielka cywilizacja, wielki kraj, fajnie, jesteśmy blisko Rosji. No bo nie jesteśmy. Znaczy jakby dla Rumunów, Rumunii są dalej od Rosji kulturowo i historycznie niż my jesteśmy, bo my oczywiście jakby mamy negatywne doświadczenia, ale przynajmniej jesteśmy w tej samej grupie językowej, prawda, czy etnicznej, jako Słowianie. Rumuni nie. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi taki tradycyjny rumuński pęd, dążenie do tego, żeby być częścią Zachodu. Rumuni uważają się za w końcu przedstawicieli cywilizacji łacińskiej i lud romański. I ta Rosja ich w żaden sposób nie pociąga. Do tego stopnia, i to jest akurat problem, że w Rumunii jest bardzo niewielu ekspertów od Rosji. I ludzi znających się na Rosji, dosłownie mogę ich policzyć na palcach jednej ręki, i to nie całej. Takich jeszcze, którzy znają język rosyjski na przykład. Więc generalnie, jeśli wpływy rosyjskie się tam objawiają, to objawiają się tak, jak chociażby właśnie podczas tej ostatniej kampanii, czyli za pomocą pewnych idei suwerenistycznych, podważających spójność Zachodu, promujących wartości tradycyjne i konserwatywne. Czyli ja nie oceniam, nie chodzi mi o to, że to jest coś złego, ale wiadomo, że Rosja wykorzystuje tego typu narracje po to, żeby wyrywać poszczególne państwa z tego bloku
bloku zachodniego, żeby rozbijać jedność szeroko pojętą Zachodu, o ile możemy jeszcze o niej mówić. I to jest to, co robią Rosjanie. Na pewno nie zrobią tego pod własną flagą. Nie przyjdą tam i nie powiedzą, słuchajcie, chodźcie z nami, my jesteśmy tą prawdziwą opcją tradycyjną, konserwatywną, prawdziwymi chrześcijanami i trzecim Rzymem. To w Rumunii nie zadziała. Podsumowując, czy rozumiem, że tak, to jest kraj, który ma swoje kłopoty z demokracją, z przejrzystością życia publicznego, z korupcją, no taki gdzieś na granicy tych cywilizacyjnej, ale z punktu widzenia takiej strategii, z punktu widzenia strategicznego, geostrategicznego, to jest ciągle kraj, który możemy być raczej spokojni, że będzie po naszej stronie, tej stronie zachodniej, raczej transatlantyckiej. Czyli nie jest to tak, że to jest jakiś słaby element tego sojuszu NATO, znaczy, a nawet tych państw, że tak powiem, antyrosyjskich, czy bardziej bojowo nastawionych wobec Rosji w sojuszu. Tak. Nie, co do tego możemy być pewni. Problemem jest jakby efektywność samego państwa rumuńskiego. Problem jest jakby taki, że Rumunia, kiedy pogrąża się w tego typu kryzysach politycznych jak teraz, staje się mniej zainteresowana, czy mniej aktywna na arenie międzynarodowej. Rumunia generalnie nie jest państwem, które działa za bardzo na zewnątrz. Jest bardzo wsobna, jeśli chodzi o dynamikę polityczną. To jest stary problem. Zresztą napisałem jakiś czas temu pracę taką w ośrodku, która jest też dostępna na naszej stronie poniżej wagi, i to jest właśnie problem Rumunii. To jest państwo duże, tak? Drugie państwo flanki wschodniej NATO, oczywiście nie licząc Turcji kawałeczek dalej, a jednak mimo wszystko robiące czasem mniej niż Węgry, które są przecież dużo mniejsze, abstrahując od tego, co robią Węgry, ale chodzi o pewną skalę zaangażowania. Natomiast nie musimy się obawiać zmiany kursu. Rumunia na pewno nie stanie się państwem prorosyjskim. Być może będzie trochę ostrożniejsza przez najbliższe miesiące, właśnie próbując nie wybierać między Stanami a Unią Europejską, ale nadal będzie to niewybieranie między dwoma zachodnimi kursami. Tak? Będzie próbowała w jakiś sposób znaleźć nić porozumienia między Waszyngtonem a Brukselą, czy stolicami Unii Europejskiej, ale w duchu jak najbardziej pozostawania w ramach tych organizacji, czy w ramach związków transatlantyckich. Czy Polska powinna nadal utrzymywać, jakby budować siłę tej współpracy, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa z Rumunią? No bo to jest cały czas ten pas, ta grupa państw, tak, Rumunia, państwa nordyckie, bałtyckie, Wielka Brytania, to te państwa, które podobnie postrzegają zagrożenia i w podobny sposób myślą o bezpieczeństwie. Na południu tak naprawdę nie mamy nikogo innego, tak to też ujmijmy. To znaczy absolutnie myślę, że tak, natomiast Rumunia jest państwem dużym, państwem, które się zbroi w ostatnim czasie. To też jest problematyczne. Rumunia dużo więcej pieniędzy przeznacza na zbrojenia niż wydaje. To jest ciekawe, trzeba uważać rozróżnienie. Tak, Rumuni co roku mówią, że przeznaczymy na zbrojenia 2,5%, przeznaczają, tylko nie podpisują kontraktu. W związku z czym efektywnie wydają mniej. To nie jest wina polityków, to jest wina biurokracji rumuńskiej, ale mimo wszystko, mimo to jest to relatywnie silne państwo, sąsiadujące z Ukrainą i z Mołdawią, w kluczowym miejscu położone z punktu widzenia właśnie geopolityki. I absolutnie uważam, że ta współpraca właśnie w ramach flanki wschodniej, chociażby w ramach formatu B9, tak, natowskiego, to jest współpraca, którą warto inwestować. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Kamil Saus, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzięki serdeczne. Dzięki. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za to, że jesteście z Układem Otwartym. Subskrybujcie, w prawym dolnym rogu jest taki przycisk, możecie go wcisnąć i wtedy będziecie regularnie utrzymywać informacje o moim programie. A jeśli uważacie, że warto, że chcielibyście zostać częścią tej wspólnoty współtworzącej Układ Otwarty, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich patronów i dziękuję za Wasze wsparcie. Do zobaczenia, do usłyszenia.